Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, Bartek z tej strony Coffee Doctor, kanał także. Witam Państwa, witam. Od razu się wytłumaczę, ta czerwień na mojej twarzy wokół nosa to nie efekt doskonałego weekendu niestety, tylko taki zasmarkany, taki zakichany byłem. Cały weekend mamy wtorek, słuchajcie, ja wracam do żywych, ale jest okej, słuchajcie. Boli kręgosłup od leżenia, boli nos od smarkania, boli głowa, czyli żyjemy w tym moim wieku, tak? Jest okej. Słuchajcie, dzisiaj tak jak widzieliście na miniaturce już pewnie, mamy ekspres ze śmietnika tak naprawdę. To jest ekspres bardzo dobrego mojego kolegi, który to, słuchajcie, między innymi poczynił te malunki tutaj, pozdrawiam serdecznie. Ekspres kolega dostał od kolegi, właściwie zabrał mu od kolegi z Luksemburga, taką ma historię, to mamy DeLonghi z Luksemburga. Ekspres miał iść na śmietnik, bo coś w nim nie działa, podobno dysza, takie dostał, tylko tyle o nim wiemy. No i wiecie, Luksemburg, no, kupili sobie nowy, a ten miał iść na śmietnik i Maciek, bo to Maciek, przechwycił go. I bardzo słusznie, słuchajcie, bo ja obstawiam, że jeżeli się okaże rzeczywiście, że usterka to tylko, zapalamy lampy, tylko problem w niedziałającej tej dyszy, to po prostu trzeba ją odetkać. Ekspres celowo niewyczyszczony do filmu, słuchajcie, bo no tak go dostałem w pudle. Jak pewnie już widzicie, dzisiejszy odcinek powered by EcoFlow, więc chwila dla sponsora tego odcinka. Urządzenia firmy EcoFlow. Urządzenie Delta 2, urządzenie River 3 UPS. Oba te urządzenia przetestowane przeze mnie na co dzień już od 2 miesięcy i mogę Wam z czystym sumieniem oba te urządzenia polecić. Oczywiście w zależności od potrzeb urządzenie kompaktowe, urządzenie bardziej rozbudowane. Z tego urządzenia śmiało zasilicie ekspres, ale to jakby tylko pokazuje o mocy tego urządzenia. Ekspresy z reguły pobierają około 1200-1600 watów i to urządzenie śmiało sobie z nimi radzi. Mieliście również okazję obejrzeć live'a, który cały zasilany był właśnie tą stacją zasilania. To urządzenie kompaktowe, 300 watów mocy, ale do biwakowania, wyjścia na ryby, imprezowania, słuchajcie, doskonałe, więc oba te urządzenia przetestowane, no co prawda nie miałem okazji imprezować, bo akurat trafiły do mnie na testy zimą, ale gorąco polecam, znak jakości Coffee Doctor dostają oba, linki macie oczywiście w opisie i do sklepu, i do obu urządzeń. Zapraszam serdecznie w imieniu firmy EcoFlow, a firmie EcoFlow bardzo dziękuję za sponsorowanie tego odcinka i zapraszam, wracamy do materiału. Słuchajcie, mnie się przydało ostatnio takie zastosowanie, wam powiem, miałem ekspres, który mi wywalał zwarcie, robił zwarcie, wywalał mi bezpieczniki, nie wiedziałem o co chodzi, przetestowałem, wyizolowałem go na tym urządzeniu, na Delta 2 i działało tu zabezpieczenie, natomiast światło nie gasło mi w domu. I pamiętacie jeszcze w Pruszkowie, jak prowadziłem serwis, mieliśmy taką tematykę i na Discordzie u nas i rozmawialiśmy o tym na live'ie bodajże, że jak mi wywali prąd, no to gaśnie mi live, gaśnie mi transmisja, gasną mi kamery. To jest pewnego rodzaju rozwiązanie, słuchajcie, bo one oba działają jako UPS. Ten jest większy, to słyszeliście już o jego parametrach przed chwilą. Ten jest mniejszy, kompaktowy, bardzo fajny, leciutki. Dobra, słuchajcie. DeLonghi, Magnifica S, Luksemburg, Polska. Coś w nim jest nie tak. Idziemy po wodę i sprawdzamy. Daleko już nie musiałem, bo mam pod ręką. Słuchajcie, no to co, lejemy wodę. Miejmy nadzieję. Nie, no podłączymy go do Delty 2, bo to jest ekspres nieznanego pochodzenia. Ja się naprawdę, słuchajcie, borykałem się z problemami pod tytułem wywalanie bezpieczników, wyrzucanie korków, jak to się po staropolsku mówi, wywalanie korków. I testowałem różne rozwiązania, słuchajcie. Jest jeden kolega, pozdrawiam Sinus, który mi obiecał zrobić taki przyrząd alarmowy, ale wszystkie te takie, słuchajcie, testowałem wszystkie te takie pseudobezpieczniki, jakieś takie wtyczki, jakieś takie urządzonka, które można kupić, nie? Jakieś przeciwprzepięciowe, właśnie tym, tak, służące do takich celów, zawsze wywalało korki. I to słuchajcie, nie tylko u siebie w serwisie, jeszcze wcześniej gdzieś pracując testowaliśmy takie rozwiązania. No nie znaleźliśmy dobrego. Jeśli mam tu elektryka, który naprawdę potrafi takie rozwiązanie zrobić, choć tak jak mówię, ten sprzęt to zastępuje, no ale to jest jakby droga zabawka, jeśli ma służyć tylko i wyłącznie do tego, to słucham, napisz komentarz, napisz maila, będę wdzięczny. Słuchajcie, odpalamy. Ja ten ekspres tylko podłączyłem, to bije się w pierś. Podłączyłem ten ekspres tylko i wyłącznie, słuchajcie, do prądu, sprawdzić, czy on elektrycznie żyje. No bo jak to nie żyje elektrycznie, to powstaje pytanie, czy Magnifikę S warto ratować. Choć to są, jak wam wielokrotnie powtarzałem, ekspresy niezniszczalne. Lecimy. Kamera, akcja. Słuchajcie, ja na razie tego maluszka postawię tu. Podpinamy się do Delty. Delta 2.
pyk. Z tyłu pykam, ponieważ tutaj wyjścia trzeba jakby uruchomić przyciskiem. Pobór prądu, pobór właściwie mocy. Widzicie tu? No nie będę bardziej przybliżał, bo w pierwszej skrzypce gra tu ekspres. Tu pokazuje nam czas w godzinach, ile jeszcze uciągnie ta maszyna. On był nie ładowany od live'a, na którym całego live'a ciągnęliśmy na nim. 39% baterii. Jakiś pojemnik. Niech będzie po ice cream. Ła! Jak słyszycie pewnie, wiatraki, maszyna ruszyła. 1361 watów. Przy okazji można sobie w prosty sposób, oczywiście to takie wymyślanie funkcjonalności na wyrost, ale w prosty sposób widzę, jakie są pobory prądu. 1360 watów, więc już mi mówi, że grzałka działa. To jest jakiś plus, słuchajcie. Okaże się, że to będzie dosyć krótki odcinek, bo na razie tak, winda chodzi pięknie. Słychać to. Ekspres jest zakitowany, to też słychać. No, na razie pompa pracuje na powietrzu, to znacie ten dźwięk doskonale. Tu się nic nie dzieje. Woda, on w ogóle nie pobiera wody, to słychać. No dobra. Nie męczmy gościa. Rozkręcamy go. Rozkręcamy go. Grzałka grzeje, słychać. No dobra, jedziemy, słuchajcie, nie ma się co zastanawiać. Jedziemy z tym. Z daleka woda, żeby tu jeszcze nie pływać przy okazji. Szkoda, że nie odłączany przewód, więc muszę gnoma odłączyć od baterii. O, aż się kaczka włączyła. Zobaczmy zaparzacz. Słuchajcie, ten ekspres nie wygląda źle. No tu suchutko, tu woda nawet nie dotarła. On jest brudny, on jest uwalony, ale on nie wygląda, słuchajcie, źle. No to jak się rozkręca prostą Magnifique S? Krętarka w dłoń. Lecimy. Raz. I dwa. I trzy. Może tu trochę na róg, słuchajcie, żebym ja mógł sobie się dostać do krętu. I ostatnie moje słowo. Niosę sobie ręką. No proszę cię. Dwa wkręty tutaj przy przewodzie. Raz. I dwa. I dwa. I chyba wszystko mamy odkręcone. Tak, teraz dobrze by było te śrubki wszystkie zrzucić. Nie pogubić najlepiej, tak jak ta jedna. Tak jest, tak jest. Są 4, a powinno być 5, jest 5. Dobra. Odstawiamy. Odstawiamy pokrywę. No i co tu mamy? Co my tu widzimy? Czerninę, kurz, czyli to co zwykle. Zdejmujemy bok. Łohoho. Łohoho. Już widzę, co się dzieje. Czyli niewiele się, słuchajcie, tak naprawdę dzieje. Tutaj jest wszystko w normie. Musimy doprowadzić do tego, żeby woda dopłynęła do elementów grzewczych. To jest, słuchajcie, normalne. Nie przejmujcie się tym. Ja proponuję to od razu złapać odkurzaczem, więc chwila, słuchajcie, hałasu. Kończymy z hałasem. No i co? I trzeba przede wszystkim wydobyć przepływomierz, zobaczyć w jakim on jest stanie, bo ten ekspres jeszcze powstał, słuchajcie. No to, przybliżamy. Który to rocznik? 2018, to świeżyzna jest, słuchajcie. To świeżyzna jest, słuchajcie. Woda płynie, jak widać, ale jeszcze sprawdźmy. Czyli dajcie mi tu zbiornik. Zobaczymy, czy nie jest zapchane w lot zbiornika, co się rzadko zdarza, ale może się zdarzyć. Dawaj, dawaj. Ekwilibrystyka. No proszę cię, wejdź. O. Tu już mi zalewa oczywiście. Damy radę, słuchajcie, nie takie rzeczy. Nie takie rzeczy. To niech stoi tak. Proszę. No proszę. Bardzo proszę, dziękuję. Prosty test. Te wężyki oczywiście do czyszczenia. No widzicie. O, idzie woda. Widać? Idzie. Czyli tu jest ok. No to pewnie
Pan przepływomierz jest zapchany. Powiem wam, że wygląda wyjątkowo czysto. Wylejmy z niego wodę. Prawdopodobnie. No i teraz właśnie macie prosty przykład. Bardzo często to pytacie mnie w komentarzach. W jaki sposób sprawdza się, że ekspres... No ekspres jest zapchany, tak? No ten jest ewidentnie zapchany, nie bierze wody. W jaki sposób sprawdza się, czy i w którym miejscu jest to zapchane, czy może pompa jest zapchana? No to już wam pędzę pokazać. Wyjście z banka, pojemnika to wejście przepływomierza. Wyjście przepływomierza. Gdzie ten drugi wężyk się podział? Tu. W ten sposób na razie robimy. Żeby wszystko widzieć, to do pompy idzie z górnego z reguły przepływomierza wyjścia. Bo to jest wyjście, tak? Wstawiamy zbiornik. Spróbujmy jeszcze raz. Podłączmy. I zobaczmy. Ognia. Gdzie jest mój pojemnik? Ognia. Najpierw test jeszcze raz. Poruszenie przepływomierza. Gotowi w każdej chwili na... No to właściwie na nic nie musimy być gotowi. Jesteśmy podpięci do baterii. Odpalamy dyszę. O! Tu się uzupełnił. Dwanaście minut nagrania, słuchajcie. 12 minut nagrania. I naprawiony! Ożył! Czekajcie, teraz go odwrócę, żeby mnie prąd nie zabił. Świeci się od kamienia nietradycyjnie. Pewnie zaświeciło się, słuchajcie, przed samym, nie wiem, odłożeniem tego ekspresu. On po prostu się zapowietrzył prawdopodobnie. I zobaczcie, jakie jest podejście. No, ja to podejście rozumiem trochę, bo mam znajomych i w Anglii, w Wielkiej Brytanii, i w Norwegii, i w Czechach, i generalnie, i piszecie mi wy sami gdzieś z Irlandii, z różnych, ze wszystkich krajów Europy i nie tylko, że koszty serwisu w tych krajach są horrendalne. I oddanie takiego ekspresu, ja teraz trochę z waszych opowieści strzelam, oddanie takiego ekspresu na naprawę zapowietrzenia, bo tu akurat poszło łatwo. Ale mogło być tak, że trzeba było wężyk po wężyku odpychać. To są koszty wartości połowy ekspresu, więc nikt tego w takich Luksemburgach nie naprawia. Natomiast tutaj tak naprawdę odpalmy go na dobre, zmielmy jakąś kawę, sprawdźmy jeszcze młynek, nawet jest jakaś kawa, słuchajcie, no to jedziemy z nią. Czekamy. Działa. Gruntowne odkamienianie. Zaraz zresztą, niech on zrobi tą kawę. To wymienimy wszystkie elementy, jakie trzeba zrobić. Na pewno wyczyszczenie wylewki, jeśli chodzi o przód, lub nawet wymiana jej wkładki. Bo jeżeli on stał, to tam może być pleśń, już tego zapachu się nie pozbędziemy. Jeszcze, żeby było 100% pewności, to spieńmy w teorii przynajmniej mleko. 1,360 kW pobiera ten ekspres. Niwona pobierała 1560. Teraz ciągnie na full, bo grzałka grzeje, żeby generować parę. O, nagrzała się, to widzimy nawet po wskazaniach. Teraz idzie pełną mocą, słuchajcie. No działa! Wyłączamy. Można jeszcze schłodzić dyszę.
Wyłączamy ekspres. No i co, słuchajcie? Fajnie, fajnie, bo powiem wam, że bardzo dawno temu mi się taka prosta naprawa nie trafiła. Oczywiście, przy tym ekspresie, słuchajcie, jeszcze jest sporo roboty. To się tak wydaje. Kompleksowy przegląd, trzeba tu wszystko przejrzeć, trzeba go potestować, bo on gdzieś stał w piwnicy, co zresztą, mam nadzieję, po nim widać. Ja go i tak z grubsza, tak powiedzmy, przetarłem. Dobra, słuchajcie, odepnę go od prądu, czyli od baterii. Kaczka zgasła przy okazji. Czyli, co jest do zrobienia? Do wyczyszczenia dysza. Do wyczyszczenia dysza na pewno. Do wyczyszczenia lub do wymiany wkładka wylewki. No do wyczyszczenia cały ekspres to jest oczywista oczywistość. Idziemy na bok. Do wyciągnięcia ten zawór, do wyciągnięcia ten spust. Wyczyszczenie tutaj tego wszystkiego, tych osadów. Chociaż tu nie ma tragedii. No oczywiście tu jest coś chlapnięte. Tu coś prawdopodobnie, nie wiem czy widzicie. Tu są jakieś drobinki wody. Więc być może, że membrana jest do wymiany. No widzicie, teraz trzeba to wszystko zbadać. No niby membrana jest sucha. Być może, że to ja chlapnąłem. A być może, że gdzieś tutaj jest wyciek. Wszystkie uszczelki do wymiany. Jeżeli to stało, to na pewno wszystkie uszczelki do wymiany. A, ja tu pewnie pochlapałem, słuchajcie, jak wyciągałem wężyki. No ale do sprawdzenia, bo tu jest też mokro, jak widać. Nie widać. Ale zaraz zobaczycie, widzicie, tu też jest mokro. Więc to jest wszystko do sprawdzenia, słuchajcie. Bo no nie może się lać. Do czyszczenia te wężyki i tyle. I kompletny przegląd zrobiony. Oczywiście gruntowne odkamienianie dobrą dawką odkamieniacza, żeby się porządnie to odkamieniło lub nawet 2 razy pod rząd. I mamy to na gotowo, słuchajcie. I mamy to na gotowo. Cała naprawa. Więc przechodzimy do podsumowania. Słuchajcie, mamy dzień następny. Podsumowując, wyszło jeszcze parę rzeczy. Ekspres kawę robi, ekspres jest odkamieniony, wyczyszczona została wylewka, wymienione uszczelniacze. Do wymiany pozostaje zarówno zbiornik wody, w którym nie działa już czujnik magnetyczny, czyli ten pływak tutaj nie reaguje, już rozpuścił się, jak i nie działa czujnik tego pływaka, czyli czujnik poziomu wody, który jest wewnątrz, kontaktron. To już zostało zamówione, także te dwie rzeczy doszły, słuchajcie, i jak widać ekspres wyciągnięty z kosza w Luksemburgu. Niewielkim tak naprawdę kosztem, bo kosztem przeglądu plus tych 2 części. Czujnik kontaktronowy wody to jest coś koło 50 zł, zbiornik wody to jest coś koło 100 zł, bo to sam wkład, bez maskownicy nie wyrzucajcie nigdy, słuchajcie, maskownicy, tylko sam zbiornik się wymienia, wkład ten tutaj plastikowy. To nie jest wyciek z ekspresu, to jest po myciu. Słuchajcie, prezentuję wam kawę, mruga odkamienianie, to wytłumaczę, ponieważ jeżeli nie działa tutaj czujnik, to ten ekspres nie jest w stanie skończyć odkamieniania. To jest ważne, więc po wymianie czujnika i wkładu zbiornika to zrobimy, żeby zniknęło. Natomiast jeszcze prezentacja dla was kawusi. Parzymy. Ekspres chodzi ładnie, jeszcze jest do przesmarowania winda na sam koniec, już po ostatecznym zakończeniu prac nad ekspresem, ale to za chwilę. No i zobaczcie, jak się parzy kawa. Jest to kawa czerwona, w tym przypadku akurat. Nie jest zaprogramowany, więc przystopujemy go ręcznie. Jak ta kawa pięknie się tutaj parzy. Słuchajcie, kremy. No ile jest kremy? Połowa będzie? Będzie połowa. Dobra, słuchajcie. A propos kawy, już wracam na pełny pogląd. Za mną stoją. Widzicie tutaj, jakby wam to pokazać teraz. Coffee Doctor zielona 85% arabiki, 15% robusty. Coffee Doctor czerwona 60% arabiki, 40% robusty. Mocna dzida 90%, tym razem robusty, 10% arabiki. One są ułożone. Najdelikatniejsza, środeczek, bardzo mocna. Bestsellerem jest czerwona, ale naprawdę, jeżeli zaczynacie przygodę z dobrą rzemieślniczą kawą z palarni, zacznijcie od zielonej i idźcie w tą stronę. Zapraszam do zamówień, informacja i zamówienia na maila kawa@coffeedoctor.pl. Macie go na dole ekranu. No i tyle, moi mili. Jak widać, zwłaszcza za granicą, warto czasami zajrzeć do śmietnika, jak to się mówi. Tu oczywiście nie było to tak wprost historii, opowiadałem na początku. Przypominam Państwu o wszystkich socialach. Grupa na Facebooku, rady, porady. Sam profil na Facebooku, nowości, informacje o filmach. Discord, serwer dla wspierających kanał na poziomie serwer do Discord. Zapraszam, tam można popatrzeć na moją pracę na żywo, można się zapytać, a mam nadzieję, że osoby, którym ostatnio pomogłem na Discordzie, napiszą tutaj w komentarzu, że jednak to moje doświadczenie coś tam daje. Pozdrawiam zainteresowanych. TikTok, oczywiście Instagram, zapraszam was serdecznie. Co złego to nie ja. Kanał Coffee Doctor, mówił do was Bartek, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć i jeszcze dzięki EcoFlow za sponsorowanie tego odcinka, polecam, wejdźcie sobie w linki w opisie, kliknijcie, poczytajcie, warto, cześć!